Nauka oraz przemysł to dwa obszary strategiczne z punktu widzenia każdego państwa. W naszym kraju instytucje reprezentujące oba te wymiary przez lata funkcjonowały obok siebie, a współpraca była trudna i rzadko spotykana. Wynikało to z wielu względów i z wielu problemów, które ciężko było rozwiązać. Między innymi z braku odpowiednich struktur, wystarczającego finansowania, czy też trudności z wzajemnym zaufaniem pomiędzy instytucjami reprezentującymi sektor publiczny i prywatny. Obecnie widzimy wyraźną zmianę. Powstają inicjatywy łączące zarówno naukę, jak i biznes. Połączenie nauki z biznesem sprawia, że ta pierwsza zyskuje środki na badania, a firmy stają się bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Osiągnięcia naukowe mogą zostać wykorzystane w niemal każdej branży. Ta świadomość i rozwój projektów kierujących uwagę naukowców na biznes doprowadziły po latach do sytuacji, w której rozwiązania naukowe służące sektorowi prywatnemu wydają się być w niektórych obszarach podstawą funkcjonowania całej struktury uniwersyteckiej. Takie procesy zachodzące w ostatnich latach zdają się być szczególnie widoczne w przypadku nauk ścisłych, jak biologia, chemia, informatyka czy też fizyka. Przykładem takiego projektu, który scala tę część nauki i jednocześnie wspiera rozwój polskich firm, jest sieć badawcza Łukasiewicz. Stworzone w ramach projektu grupy badawcze skupiają ekspertów z różnych instytutów i pozwalają im na realizację badań atrakcyjnych z punktu widzenia właśnie biznesu. 4 najważniejsze obszary, w ramach których swoją misję realizują naukowcy Łukasiewicza, to inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka. W tym celu powołano odpowiednio 4 główne grupy badawcze. Grupy dzielą się dalej na instytuty, a te na zespoły realizujące konkretne zadania. Jednym z takich zespołów, który realizuje misję naukową, ale także wspiera rozwój krajowego przemysłu, jest zespół doktora Tomasza Pruszyńskiego z Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu. Czym zajmują się tamtejsi badacze i jak wygląda praca zespołu? Badania tej grupy skupiają się m.in. na poznaniu molekularnej maszynerii regulującej powstanie synaps nerwowo-mięśniowych. Co to oznacza? Chodzi o połączenia między neuronami motorycznymi, odpowiedzialnymi m.in. za ruch, a mięśniami szkieletowymi. Dzięki ich prawidłowemu funkcjonowaniu informacja z układu nerwowego przekazywana jest do mięśni szkieletowych, umożliwiających skurcz, a tym samym kontrolowanie ruchów kończyn oraz oddychanie. Pogłębiona wiedza na temat tych procesów pozwala na rozwinięcie zarówno kompetencji naukowych pracujących w ramach zespołu badawczego, ale też może stanowić podstawę dalszych badań, na przykład na potrzeby rozwoju farmacji. Ale to tylko jeden z obszarów, w których rozwija multidyscyplinarny zespół prowadzony przez doktora Pruszyńskiego. Nazywam się Tomasz Pruszyński, jestem liderem zespołu synaptogenezy w Instytucie PORT, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii w sieci badawczej Łukasiewicz. Mój zespół prowadzi badania nad synapsami, połączeniami, wyspecjalizowanymi połączeniami międzykomórkowymi. Prowadzimy badania zarówno na synapsach nerwowo-mięśniowych, gdzie neurony motoryczne łączą się z mięśniami szkieletowymi, prowadząc do ich skurczu, jak również nad synapsami w mózgu i ogólną organizacją neuronów, w jaki sposób funkcjonują, w jaki sposób sieci neuronalne są tworzone. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że prowadzimy badania w różnych kierunkach, to są multidyscyplinarne badania, dzięki czemu osoby z różnych grup mogą się wzajemnie uzupełniać, uczyć się od siebie, też zdobywają wiedzę bardzo szeroką dotyczących różnych zagadnień badawczych. Uczą się, jak wytyczamy nowe kierunki badawcze w różnych dyscyplinach, jakie problemy napotykamy, jak je rozwiązujemy. Badania na tych synapsach nerwomięśniowych skupiają się przede wszystkim na części postsynaptycznej, czyli na komórkach mięśniowych, które stworzą wyspecjalizowaną maszynerię postsynaptyczną, której zadaniem jest odczytywanie przekaźników, które są wysyłane przez nerw. Takim głównym przekaźnikiem jest neurotransmiter, który jest wysyłany przez neurony motoryczne, to jest acetylcholina i są na części postsynaptycznej receptory dla acetylcholiny, tak się nazywają,
które wychwytują tą cząsteczkę, wiążą się z nią i dalej jest inicjowany skurcz mięśnia. Szacuje się, że w samej maszynerii postsynaptycznej jest około 500 do nawet 1000 różnych białek zaangażowanych. Co ciekawe, pomimo kilku dekad badań nad synapsami nerwowo-mięśniowymi, obecnie znamy około 100 takich białek. Ich funkcja, chociaż wiemy, że one tam są, ich funkcja nie jest do końca poznana. Także jest bardzo dużo zagadnień ciekawych, jak te synapsy się tworzą. W mojej pracowni mięśniami szkieletowymi i synapsami nerwowo-mięśniowymi zajmuje się postdoc Bola Shankar Pradhan, który przyjechał do nas z Indii, już po odbytym jednym stażu podoktorskim w Stanach Zjednoczonych. Bola ma duże doświadczenie i jego interesuje przede wszystkim taki kompleks, który się nazywa kompleks dystroglikanu. On ma taką funkcję stabilizacji maszynerii postsynaptycznej poprzez kotwiczenie białek z rusztowaniami, które znajdują się na zewnątrz komórki i wewnątrz komórki. Są to macierz zewnątrzkomórkowa i cytoszkielet aktynowy. Co ciekawe, to jest taki duży kompleks białkowy, natomiast mutacje w praktycznie większości białek składowych tego kompleksu prowadzą do ciężkich schorzeń nerwowo-mięśniowych. Nasza pracownia może się pochwalić tym, że zidentyfikowaliśmy szereg nowych białek, które wiążą się do tego kompleksu i prawdopodobnie mają bardzo ważne funkcje komórkowe. Dla części z nich udało nam się pociągnąć badania troszeczkę dalej, pokazaliśmy ich lokalizację i funkcje na synapsie nerwowo-mięśniowych. Szereg projektów dotyczących tych nowych odkrytych białek jest obecnie prowadzona, ich funkcji jeszcze nie znamy. Na synapsach nerwowo-mięśniowych pracuje też drugi postdoc, Justyna Kutkowska. Justyna jest z Polski i prowadzi badania dotyczące, w jaki sposób te receptory dla acetylcholiny na maszynerii postsynaptycznej są kotwiczone, jakie czynniki białka regulują ich stabilizację, ich ilość na synapsie. W wielu schorzeniach nerwowo-mięśniowych dochodzi do zaniku tej maszynerii postsynaptycznej i endocytozy, internalizacji tych receptorów i degradacji w środku komórki. Synapsami nerwowo-mięśniowymi zajmuje się również doktorantka Teresa De Cicco, która pochodzi z Włoch. Robi doktorat u nas i ją interesuje białka, które regulują cytoszkielet aktynowy. To właśnie te struktury, które pozwalają na stabilizację części maszynerii postsynaptycznej. Ona bada nowe białka, też w jakiś sposób zaangażowane w schorzenia nerwowo-mięśniowe. Druga część labu pracuje na projektach dotyczących mózgu i neuronów, rozwoju neuronów w mózgu. To jest postdoc Antony Kischel, który przyjechał do nas z Francji, obronił doktorat we Francji. Prowadzi badania na nowych białkach, które organizują synapsy i są zaangażowane prawdopodobnie w regulację całego mózgu i być może ich mutacje prowadzą do schorzeń takich neuropsychiatrycznych. Interesują nas procesy zarówno na poziomie molekularnym, jak białka oddziałują ze sobą, jak również na poziomie komórkowym, w jaki sposób te białka wpływają na morfologię, kształt neuronów, który jest bardzo ważny dla ich prawidłowego funkcjonowania. Ponieważ te neurony w mózgu tworzą sieci neuronalne, co wpływa na funkcjonowanie całego mózgu i ich zaburzenia mogą prowadzić do chorób neuropsychiatrycznych. Trudno jest czasami odpowiedzieć na to pytanie, co bezpośrednio wynika z naszych badań. Z naszych badań przede wszystkim wynika, i na to jesteśmy nastawieni, wiedza i poznanie. Nie jest to ten element naprawy czy korygowania pewnych problemów, które zachodzą w chorobach. Moim zdaniem jest to szalenie ważne, żeby na początku poznać coś, zanim weźmiemy się do naprawy. Możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób byśmy próbowali naprawić uszkodzony pojazd kosmiczny, który pochodzi spoza naszej planety. My nie wiemy, jak on jest zbudowany, nie rozumiemy poszczególnych procesów, więc trudno nam by było taki pojazd naprawić, jeżeli nie rozumiemy, jak on funkcjonuje. Nasza grupa wyróżnia się poprzez swoją multidyscyplinarność. Nasz sposób myślenia na pewne procesy, które obserwujemy na poziomie
poszczególne synapsy czy komórki, sposób myślenia pochodzi też z drugiego systemu, więc te badania nad synapsami nerwowo-mięśniowymi w pewnym sensie uzupełniają badania na mózgu i dzięki temu kolektywnie te badania są bardziej ciekawe i możemy wytyczać nowe problemy, stawiać nowe pytania, patrzymy na te zagadnienia pod trochę innym kątem. Nasza grupa, możemy się pochwalić, że jeżeli chodzi o badania synaps nerwowo-mięśniowych, jest dobrze rozpoznawalna na całym świecie. Mamy wypracowaną już swoją reputację, dzięki czemu możemy zdobywać znaczące finansowanie na prowadzenie naszych badań. Kierunek badawczy, jeżeli chodzi o mózg, jest stosunkowo nowy, niedawno go rozpoczęliśmy, natomiast możemy się poszczycić, że nasz pierwszy projekt został opublikowany w czasopiśmie PLOS Biology oraz ta publikacja została nagrodzona prestiżową nagrodą imienia Konorskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk. To jest nagroda za najlepszą publikację w danym roku, która odbyła się w Polsce i ma wiodący udział Polaków. Bardzo często spotykam się z pytaniem, dlaczego my prowadzimy te badania, po co my je robimy, co z tego ma przeciętny człowiek, przeciętny obywatel. Przede wszystkim nasze badania są badaniami podstawowymi. Chcemy poznać, w jaki sposób coś funkcjonuje. Natomiast tematyka badawcza, zarówno organizacja sieci neuronalnych w mózgu, jak i synapsy nerwowo-mięśniowe, łączą się z mechanizmami, które nie funkcjonują w różnego typu schorzeniach. Dlatego wyniki naszych doświadczeń w niedługiej przyszłości mogą okazać się bardzo użyteczne do wielu procesów czy strategii terapeutycznych. Prowadzimy eksperymenty na hodowanych komórkach, są to zarówno komórki neuronalne, jak i komórki mięśniowe. Używamy technik manipulacji tych komórek poprzez nadprodukcję pewnych białek albo zablokowanie funkcjonowania lub produkcji danego białka. Prowadzimy też równolegle eksperymenty in vivo. Nasze obserwacje schodowanych komórek są przekładane na wyższy poziom skomplikowania, w jaki sposób te komórki zachowują się w tkance, w swoim naturalnym środowisku. Badamy, jaki to ma wpływ, na przykład zablokowanie ekspresji danego genu w tkance na synapsę, ale również na funkcjonowanie całego organizmu. Prowadzimy też testy behawioralne, które mają na celu pokazać, w jaki sposób zaburzenia w komórkach neuronalnych mają wpływ na całe funkcjonowanie zwierzęcia, na przykład na zachowanie się, na pamięć, na zachowania socjalne, bardzo skomplikowane. W przypadku mięśni badamy siłę mięśni, zdolność poruszania się zwierząt, dzięki czemu możemy uzyskać właśnie tę cenną wiedzę, w jaki sposób pewne zaburzenia przekłada się na cały organizm i funkcjonowanie całej tkanki czy układu nerwowo-mięśniowego. Jeżeli chcemy zobaczyć, jaka jest funkcja danego genu, stosujemy szereg technik pozwalających na zablokowanie jego ekspresji. Z danego genu powstaje cząsteczka mRNA, która determinuje powstawanie białka na podstawie tego mRNA. Jednym z metod, które używamy, jest zablokowanie funkcjonowania tego mRNA lub jego wręcz degradacja w komórce, dzięki czemu możemy zablokować tą ekspresję genu i powstawanie białka. Przy braku białka następnie analizujemy, w jaki sposób ta komórka jest zmieniona, w jaki sposób synapsy są zmienione, czy w jaki sposób to wpływa wręcz na cały organizm. Pewnym technicznym wyzwaniem dla biologów jest, w jaki sposób możemy zmanipulować taką komórkę, w jaki sposób możemy dostarczyć nowy materiał genetyczny lub czynniki, które zaburzają ekspresję genów do takiej komórki. A jednym z metod, które używamy, są wirusy, rekombinowane wirusy AAV, z angielskiego Adeno-Associated Viruses. To są takie wirusy, które jesteśmy w stanie konstruować w taki sposób, że one są bezpieczne do użycia, nie są namnażane w komórkach docelowych po zainfekowaniu, natomiast możemy do nich wprowadzić dany gen kodujący nasze białko, dzięki czemu możemy nadprodukować to białko w komórkach. Również
takie elementy, które powodują wyciszenie czy zablokowanie produkcji danego białka, dzięki czemu możemy sprawniej manipulować taką komórką. O ile stosunkowo łatwo jest wprowadzić taki materiał genetyczny zmieniony, nowy do komórek kodowanych, o tyle w tkankach jest to bardzo trudne. Te wirusy są coraz bardziej wyspecjalizowane. Używamy różnych typów wirusów AV, różnych serotypów, które mają różne powinowactwo do różnego typu komórek. Na przykład bardziej infekują, wprowadzając materiał genetyczny do neuronów, albo do poszczególnych nawet typów neuronów w mózgu. To jest bardzo ważne, dlatego że mózg jest bardzo złożony. Musimy precyzyjnie dokonać pewnych manipulacji w danym typie neuronów, w danym ośrodku w mózgu, żeby sprawdzić dokładnie, jaka jest jego funkcja, nie zaburzając reszty struktury mózgu lub reszty typu komórek. Dzięki tym wirusom to jest możliwe. Takie wirusy mają też elementy regulatorowe, które sterują ekspresją czy ekspresją genu, czy produkcją danego białka, dzięki czemu białko jest produkowane tylko w danym typie komórki. W przypadku synaps nerwowo-mięśniowych bardzo ważne jest zbadanie, czy dany gen ma funkcję w neuronie motorycznym, czyli części presynaptycznej, czy w komórkach mięśniowych, czyli elementach postsynaptycznych. Można to przyrównać do takiej sytuacji, w którym doszło do wypadku. Widzimy, że samochód jest rozwalony, natomiast nie wiemy, czy do wypadku doszło dlatego, że hamulec był niesprawny, czy droga oblodzona. I tylko wiedza konkretnie dotycząca tych poszczególnych czynników pozwala nam bardzo precyzyjnie ustalić, jaka jest funkcja danego genu, gdzie nastąpił problem, czy w części presynaptycznej, czy postsynaptycznej. To właśnie dotyczy, czy samochód był uszkodzony, czy droga była oblodzona. Prowadząc multidyscyplinarne badania, należy się liczyć z tym, że zagadnienia, metodologia i sposób rozmawiania o danym kierunku badawczym jest trochę innym. Dzięki temu, że mamy różne tematyki badawcze w grupie, członkowie grupy uczą się też rozumieć te inne zagadnienia. Można to przyrównać właściwie do rozmowy różnymi językami, dzięki czemu praca w takich laboratoriach jest bardzo rozwijająca dla młodych naukowców, co jest cenne. Moi zarówno doktoranci, jak i postdocy wyjeżdżają na konferencje. Możemy się poszczycić, że kilkukrotnie nasi pracownicy wygłaszali wykłady. Jeden z takich wykładów rozpoczynał międzynarodową konferencję. Z takich sukcesów bardzo się cieszymy. Nazywam się Justyna Kutkowska, pracuję w zespole synaptogenezy od 5 miesięcy. Jestem inżynierem badań. Rok temu obroniłam doktorat w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Moja praca przed tą pracą była związana bardziej z nowotworami, onkologią. Jednakże cały czas była związana z biologią molekularną i cały czas sprawdzałam, jak związki czy jakie białka są odpowiedzialne za różne etapy, różne elementy, które powodują, że dana komórka proliferuje czy ulega apoptozie. Badania, w których uczestniczyłam w Japonii, zostały opublikowane właśnie w czasopiśmie Nature Communication. Także wyjazd do Japonii został sfinansowany przez NAWE, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z programu imieniem Iwanowskiej. Również podczas doktoratu otrzymałam stypendium z KNOA, to jest Krajowego Ośrodka Wiodącego. Moje badania podczas doktoratu zostały również opublikowane w czterech artykułach, których jestem pierwszym autorem. Jestem również współautorem 7 innych publikacji, które są również związane z nowotworami. W czasie doktoratu byłam wykonawcą w wielu projektach naukowych, które były finansowane z środków NCN oraz środków NCBR. Jestem współautorem 2 patentów. Jeden jest związany z szybkimi testami do wykrywania progesteronu w mleku krowim, natomiast drugi projekt jest związany z szczepionką przeciwko cirkowirusowi świńskiemu. Badania, które będę realizowała, głównie będą
będą polegały na barwieniu tkanek czy też komórek, transfekcję komórek i będę obrazowała wszystkie takie badane preparaty na mikroskopie konfokalnym. Również zajmuję się badaniami co-IP, czyli sprawdzamy interakcje między różnymi białkami w komórce. Moją główną pracą w zespole jest prowadzenie badań z zakresu projektu, także planowanie tych badań, realizacja tych badań, koordynowanie też innych osób, które mają w jakiś sposób również pomagają mi w tym projekcie, także koordynacja tych osób, a także po prostu prowadzenie badań, ich zapisywanie, ich analizowanie oraz przedstawianie nowych pomysłów czy też nowych hipotez na temat dalszej pracy z tym tematem. Jestem w zespole od 5 miesięcy, jest to dość też tematyka nowa dla mnie, dlatego też w wielu sytuacjach rozmawiałam z Bolą Pradhanem, jest drugim postdokiem, który również pracuje w laboratorium. Bola pracuje w zespole już od 4 lat. Również zajmuje się kwestią NMJ-a, czyli kwestią synaps, które występują na synapsach mięśniowo-nerwowych. I am Bola Shankar Pradhan and I am from India and I am working here as a postdoc in Dr. Tomasz Prozienski laboratory, and I have joined here since July 2020. Our labs works on the neuromuscular junctions, and it has like 2 parts. One is the presynaptic parts and the other one is the postsynaptic parts. And this postsynaptic parts mostly lies in the muscles, and I work mostly in the postsynaptic parts. And I usually works on finding the mechanisms how the proteins present in the postsynaptic machinery regulates the acetylcholine receptors and their aggregations and the functions of the receptors. And mostly I used to work on different projects, and then in my side by project I used to monitor other PhD students in the labs, and also works on writing grants and writing review papers and articles. There are a lot of people from outside Poland are here, and this is one of the most international centers in Wrocław. My name is Anthony Kisiel. I come from France and I'm here as a postdoc. So my main tasks are to decipher the function of angiomatins in the brain and to associate them to potential neuropsychiatric disorders. Previously I did my PhD in France in a city called Toulouse in the south of France, and then I was looking for a postdoc associated to neuropsychiatric disorders studies. So that's why I joined the team of Tomasz Prozienski, and that's my function now. My function here is to develop brain studies because historically in the team Tomek was studying neuromuscular junction, and he wanted to develop his researches on the brain and cognitive functions in rodents. Sposobem na modyfikację genetyczną jest tworzenie całych myszy, w których jest usunięty pewien gen. Ale znowuż w tym wypadku mamy do czynienia z usunięciem genów we wszystkich typach komórek. Żeby bardziej precyzyjne badania wykonać i bardziej precyzyjnie poznać funkcję danego genu, jesteśmy w stanie usunąć taki gen w określonym typie tkanek. To już są bardziej wyspecjalizowane narzędzia myszy z indukowalną delecją. W
tym sensie, że możemy zaindukować usunięcie danego genu w specyficznym typie komórek lub w specyficznej tkance. Taki system regulowania ekspresji genów składa się z kilku elementów. Z jednej strony mamy gen, którego krytyczne elementy dla jego funkcjonowania są oflankowane, posiadają wprowadzone takie sekwencje, które umożliwiają jego wycięcie. Drugim elementem jest rekombinaza, nazywa się CRE, która reguluje wycięcie właśnie tego elementu. I te dwie sekwencje, te dwa elementy muszą się zaistnieć razem w komórce. To zazwyczaj się odbywa poprzez tworzenie dwóch różnych myszy. Z jednej strony mamy mysz transgeniczną, która ma wprowadzony dodatkowy gen, właśnie ten gen kodujący rekombinazę CRE, oraz mysz, w którym nasz gen, który nas interesuje, posiada te sekwencje pozwalające na wycinanie i prowadzenie do delecji, usunięcia danego genu. I takie podwójne mutanty, podwójne myszy z podwójną modyfikacją są krzyżowane, żeby uzyskać daną kombinację i pozwala nam to bardzo precyzyjnie usunąć gen w danej tkance. Czasami używamy dodatkowo myszy reporterowych, gdzie jest jeszcze plus do tego wprowadzona sekwencja kodująca dane białko z tak zwaną metką, która pozwala nam zaobserwować jego lokalizację w mikroskopie. W wyniku czego musimy dokonać potrójnej krzyżówki. Zaczyna się tworzyć kombinacja różnych genów w danym organizmie, żebyśmy mieli system, w którym jesteśmy precyzyjnie w stanie usunąć dany gen, zablokować jego ekspresję, plus jeszcze zobaczyć lokalizację danego białka, które dalej będziemy badać, jak się zachowuje. W przypadku synaps nerwowo-mięśniowych brak funkcji pewnego białka może prowadzić do zaburzenia funkcjonowania synaps i siły mięśni. Staramy się zbadać, jaki ma efekt uszkodzenie lub zablokowanie ekspresji danego genu właśnie na tym poziomie sile mięśni. Poddajemy myszy testom, w którym mysz ma możliwość złapania się na drążek i sprawdzamy, jaką ona ma siłę tego uchwytu. Jest specjalne urządzenie, które pokazuje nam siłę mięśni. O sieci Łukasiewicz zrobiło się głośno w mediach, kiedy w 2020 roku jedna z grup opracowała prototypy respiratorów oraz wentylatorów we współpracy z pracownikami Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Poszczególne Instytutu Łukasiewicza aktywnie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii, chociaż na co dzień zespoły, takie jak ten, zaprezentowany przez nas w materiale, prowadzą głównie badania podstawowe. Innym ważnym wydarzeniem w roku 2020 było przedłużenie współpracy pomiędzy siecią badawczą a jednym z największych producentów maszyn i sprzętu elektronicznego na świecie, firmą General Electric. Siedziba tego wielkiego przedsiębiorstwa mieści się na warszawskim Okęciu, na terenie Instytutu Lotnictwa Łukasiewicza. Polscy naukowcy tworzący tamtejsze biuro projektowe realizują zadania z 3 branż: lotnictwa, energetyki oraz energii odnawialnej. Od ponad 20 lat tworzą innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i wszystko wskazuje na to, że współpraca ta będzie jeszcze długo kontynuowana. Dzięki wykorzystywaniu w swojej pracy bardzo nowoczesnego sprzętu i interdyscyplinarnemu podejściu do nauki, który prezentujemy w tym materiale, Instytuty Łukasiewicza stwarzają miejsce na dokonywanie przełomowych odkryć. Badania opisane w tym materiale mogą na przykład w dłuższej perspektywie przyczynić się do rozwoju nowych strategii terapeutycznych. Cały projekt zrzesza 32 instytuty badawcze w 12 miastach w Polsce. Placówki te z sukcesem starają się o dalsze wsparcie w ramach programów organizowanych m.in. przez Unię Europejską. Przykładem może być program Horyzont 2020, w którym łączne dofinansowanie dla Instytutów Łukasiewicza osiągnęło poziom blisko 34 milionów euro, czyli ponad 150 milionów złotych. Z ponad 8 tysiącami pracowników Łukasiewicz jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.